Do, re, mi, fa, so. Moi drodzy, ponieważ po ostatnim odcinku dotyczącym tego, czy warto jeść produkty zwierzęce, czy też nie, urosło bardzo wiele pytań, wzbudził ten film tak wiele kontrowersji, a co więcej doszło nam 50 nowych widzów. Witam wszystkich. Postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku skupię się troszeczkę na tym, żeby powiedzieć wam o zakwaszeniu organizmu i o tym, jak ja leczyłem się ze swojego zakwaszenia organizmu. Ze względu na to, że jest tego materiału okrutnie dużo, bardzo dużo, tak naprawdę można by napisać książkę, a przynajmniej mógłbym mówić o tym jakąś godzinę, chcę podzielić te filmy na dwie części. Pierwsza część będzie miała na celu wyjaśnić, w jaki sposób odkryłem to, że mój organizm jest zakwaszony. Powiem wam również troszeczkę o tym, jak przebiegał mój proces leczenia, ile to trwało, z czym to się jadło i jak się zakończyło. Natomiast w kolejnym odcinku powiem wam o tym, jak środkami naturalnymi i drogą odżywiania po prostu można zbalansować ten poziom zakwaszenia, czyli najzwyczajniej na świecie powiem wam o produktach, które zacząłem spożywać, które weszły do mojej diety po zakończeniu leczenia, aby utrzymać poziom zakwaszenia organizmu w odpowiedniej normie. Zaczynamy? Do roboty. Zanim w ogóle odkryłem, że istnieje takie pojęcie jak zakwaszenie organizmu, moja dieta była... Myślałem, że była dobra, jednak jak się okazuje nie była taka dobra, między innymi dlatego, że jadłem ogrom mięsa, ogrom białka zwierzęcego, co nie mówię, że jest złe, aczkolwiek do tego ogromu białka zwierzęcego jadłem bardzo mało warzyw. Dodatkowo bardzo mało warzyw surowych, które w zasadzie najlepiej wyrównują to pH organizmu, o czym powiem później. Także jadłem bardzo dużo mięsa, moja dieta była nie najlepsza i zacząłem mieć objawy przeziębienia. Spływają, tak jak wspomniałem w poprzednim filmie, miałem katar, spływał mi po tylnej ściance gardła, czułem się stale zmęczony, ospały. Po powrocie z uczelni musiałem się położyć, żeby odbyć drzemkę, tak, przed każdym treningiem. No po prostu było to najzwyczajniej na świecie, myślałem, że jestem przeziębiony, tylko że trwało to i trwało i nie chciało odejść. Także pewnego razu podeszła do mnie w końcu mama i mówi do mnie: Adam, napluj do szklanki, tak? Ja mówię, tak sobie stoję, myślę: kobieto, co ty do mnie mówisz, nie? Napluj do szklanki? No ale dobra, wziąłem tą szklankę, wypełniła mi szklankę wodą do połowy, powiedziała: napluj, odstaw i za 5 minut zobacz, czy zobaczysz, że ślina opada od powierzchni ku dołowi, czy się rozpuszcza, powiedzmy, rozpływa na powierzchni tej wody i nie zostaje żadna zawiesina, tak? No i po tych 5 minutach zobaczyłem, że jednak ta zawiesina jest, nie wiedziałem o co chodzi, no i właśnie mama mi uświadomiła, nie wiem skąd to wie, dziękuję mamo, że mam zakwaszony organizm i jest to spowodowane przerostem grzyba, drożdżaka, Candida albinakis. Miałem kandydozę i to jest właśnie główny, tak jak się mówi, co to jest zakwaszenie organizmu, nie ma czegoś takiego. Powiedzmy, może nie samo zakwaszenie jest niebezpieczne, a skutki spowodowane zakwaszeniem organizmu, to znaczy m.in. przerost drożdżaka, który nazywa się Candida albinakis, potocznie nazywany choroba kandydozą. Kiedy dowiedziałem się już o tym, że mam zakwaszony organizm, postanowiłem poszukać lekarza odpowiedniego, który mnie przebada i powie mi więcej na ten temat. Także trafiłem na specjalistkę, panią dietetyk, która była szkolona przez rosyjskich lekarzy, która właśnie specjalizuje się w wykrywaniu różnych pasożytów, drożdżaków, grzybów, wirusów i takich różnych pierdów u ludzi, tak? No więc poszedłem do tej pani, ona mi wykonała badanie, które polegało na przepuszczeniu impulsów elektromagnetycznych przez ciało i przy pomocy tych impulsów o różnych częstotliwościach wykrywała bądź nie wykrywała różne patogeny i inne tam pierdoły, które mieściły się w organizmie. No i kiedy dostałem już wyniki, zobaczyłem, że ten drożdżak, ten grzyb, przerost tego grzyba, który naturalnie występuje w układzie trawiennym, w jelicie grubym człowieka,
doszło do jego przerostu naturalnie i znajdował się on w mojej lewej półkuli mózgowej, znajdował się w płucach, w nerkach, w wątrobie. Rozszedł się po całym organizmie i tak naprawdę okazało się, że to właśnie ten drożdżak spowodował upośledzenie czynności różnych moich organów. Dlatego czułem się ospały, czułem się zmęczony, musiałem odbywać drzemki, nie mogłem wytrzymać całego dnia po prostu i miałem objawy kataru, tak zwane choroby, przeziębienia takiego lekkiego. Na to wszystko pani doktor zaproponowała mi 2 metody leczenia. Tak naprawdę 3 metody leczenia. Jedna właśnie tymi impulsami elektromagnetycznymi o różnych częstotliwościach, które miały rozbić bariery, osłonki tych drożdżaków, tak żeby organizm mógł się ich pozbyć. Inna metoda polegała na przyswajaniu takiego środka chemicznego, który jest, dosyć również kontrowersyjne tematy są na ten temat, dlatego jeżeli mamy na sali jakiegoś lekarza, to prawdopodobnie zaraz mnie ukrzyżuje w komentarzach, ale w każdym razie idąc dalej, trzecia metoda naturalna, czyli za pomocą środków różnych naturalnych, olejki z oregano i takie pierdoły. Ponieważ akurat trafiłem na okres, w którym wyjeżdżałem z Polski na 4 miesiące, nie mogłem zdecydować się na te impulsy. Badanie impulsami trwało mniej więcej 3 tygodnie, co było w porządku, aczkolwiek wiązało się to z tym, że musiałem stale przychodzić na kontrolowane wizyty, bo leczenie odbywało się na miejscu u pani doktor. Także to nie wchodziło w grę, musiałem zdecydować się na coś innego. I poszedłem z MMS-em. Dlaczego z MMS-em? Ponieważ leczenie w porównaniu do metody naturalnej, której metoda leczenia trwa 6 miesięcy, leczenie MMS-em trwało 3 tygodnie zaledwie. I teraz MMS jako środek chemiczny, pokażę wam go na ekranie, tutaj gdzieś powinien się pojawić. Jest to połączenie chlorynu sodu i kwasu cytrynowego. Poczytajcie sobie o tym więcej, nie będę wam teraz mówił. W Google znajdziecie na ten temat różne tematy. Jeżeli nie, to postaram się umieścić w opisie jakiś link, odnośnik do tego, żebyście przeczytali sobie o tym, co to jest MMS. W każdym razie brałem ten MMS przez 3 tygodnie dawkowałem 3 tygodnie w godzinach od 12 do 16. Chodzi o to, że on utrzymywał się w organizmie przez nie więcej niż pół godziny, dlatego regularnie musiałem dopijać trochę tego środka i mieszałem 1 kroplę kwasu cytrynowego z 1 kroplą chlorynu sodu, początkowo na pół szklanki wody, czyli jakieś 100 ml. To była 1 porcja. Później to były po 2 krople, później w stosunku 3, i docelowo chyba doszedłem do 4, ale to już jest taka mniej bezpieczna dawka. I teraz istotną rzeczą, którą powinniście wiedzieć, jest to, że MMS jest utleniaczem, tak? Zawsze się mówi, że powinno się spożywać przeciwutleniacze, że one zwalczają wolne rodniki i to jest prawda, to jest cała prawda, jednakże jeżeli dostarczymy organizmowi przeciwutleniaczy i utleniaczy, to wszystko zrobi BUM i się zneutralizuje, także według logiki na okres leczenia nie mogłem przyswajać żadnej witaminy C, która jest głównym przeciwutleniaczem. Nie mogłem przyswajać niczego, co by zneutralizowało działanie MMS-u, tak? To był najgorszy efekt uboczny i największe, zagrożenie. Dlaczego stosujemy przeciwutleniacz? Ano dlatego, że te wszystkie pasożyty, te wszystkie drożdżaki, ten drożdżak, do którego rozrostu doszło, jest beztlenowcem, tak? Także chodzi o to, że rozchodząc się ten środek, rozchodząc się po organizmie, po prostu niszczył bariery, osłonki tego drożdżaka w taki sposób, że organizm mógł zwalczyć tego drożdżaka i po prostu pozbyć się go z organizmu. I to była najważniejsza część tego. Tak jak mówiłem, leczenie trwało 3 tygodnie. Pierwszy tydzień przeżyłem, w drugim tygodniu było już gorzej. Naprawdę czułem się taki otępiały. Niby siły to nie zabierało, ale energii na trening nie miałem w ogóle żadnej chęci. I ostatecznie jakoś przeżyłem te 3 tygodnie leczenia. Także w tym momencie doszło do bardzo ważnego punktu, w którym musiałem zacząć się ładować właśnie, uzupełnić całą witaminę C, uzupełnić przeciwutleniacze, które właśnie są niezbędne. Dlatego uważajcie, podczas takiego leczenia nie możecie poświęcić na to zbyt dużo czasu, bo bez witaminy C człowiek nie może funkcjonować.
Także doszło do ładowania witaminą C, do tego probiotyki, aby odbudować florę bakteryjną, bo jak stosowałem ten MMS, on wybił wszystko po kolei jak leci. Nie patrzył na to, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Po prostu wszystko wyeliminował tak, żeby nic mu nie stało na drodze, żeby wszystkiego się pozbyć. W międzyczasie, równolegle z leczeniem, brałem żel krzemionkowy. Tak jest, żel krzemionkowy brałem, który służył temu, żeby wszystkie toksyny wydalone jakby, zgromadzone w jelitach, żeby je zebrać i ułatwić wydalenie ich, tak, z organizmu. Następnie oczywiście witaminy i minerały. Po mniej więcej 2 dniach czegoś takiego, tego cyklu ładowania po odstawieniu MMS-u, zacząłem czuć, w ogóle zacząłem mieć całe zapiaszczone oczy. W nocy się budziłem, nie mogłem otworzyć oczu, były tak bardzo zaklejone. Zacząłem smarkać, zaczęła mi schodzić flegma z płuc, tak jak to jest przy właśnie, kiedy organizm zaczyna mieć siłę się bronić. Organizm zaczął wyrzucać wszystko z siebie i to było właśnie każdą drogą możliwą. No po prostu górą, dołem, oczami, nosem, każdym otworem jakim mógł. Te drożdżaki zostawały wydalane z organizmu. Także po tygodniu czegoś takiego zacząłem czuć się lepiej, wszystko zaczęło wracać do normy i po zakończeniu tego całego leczenia, akurat nie wiem czy byłem byłem w pierwszym miesiącu, tak? Czyli jeszcze zostały mi 3 miesiące do tego, kiedy byłem poza granicą, do powrotu. Ten cały okres musiałem już zacząć stosować dietę i zażywać produkty, o których chcę wam powiedzieć w kolejnym odcinku. Zacząłem stosować produkty dla, wyrównania tego stężenia pH, aby było ono na poziomie odpowiednim. Po powrocie do Polski, po tych 4 miesiącach wróciłem, cały czas trzymałem ostro tą dietę, przebadałem się ponownie i tak naprawdę wszystko okazało się, że zostało zwalczone, tak? Jedyne miejsce, w którym występował ten drożdżak, Candida, on mieścił się tylko w jelicie grubym, czyli tam, gdzie powinien był być. Istotną, także wszystko zadziałało, wszystko było dobrze. Istotną informacją jest właśnie, że na okres leczenia musiałem odstawić wszelkie słodycze, cukry, jogurty i właśnie nie ze względu na tam kaloryczność i takie rzeczy, tylko ze względu na to, że te produkty, włącznie z owocami, miód, są najlepszą pożywką dla kandydozy. Kandydoza odżywia się tym i tak naprawdę kiedy czujecie zapotrzebowanie, wzmożone zapotrzebowanie na cukier, po prostu widzicie tą czekoladę, jakieś ciastko, myślicie sobie, ale muszę to zjeść, po prostu muszę to zjeść. Najprawdopodobniej nie wiąże się to z tym, że wszyscy kochają słodycze, tylko z tym, że kandydoza, głos mi siada, z tym, że kandydoza kocha słodycze. I wyobraźcie sobie, że po mniej więcej 3 tygodniach, kiedy w ogóle nie jadłem tych słodyczy, bo wcześniej je jadłem, przestałem czuć jakiekolwiek zapotrzebowanie na słodkie produkty. Tak naprawdę nawet jak ugryzłem jabłko, to mnie zasłodziło. Do dnia dzisiejszego jest tak, że zjem całe jabłko i po prostu mam dość na cały dzień. Przestałem jeść cukier, tak? Więc o tym się nie mówi, bo wydaje się to normalne, że każdy lubi słodkie, ale tak naprawdę to, że lubicie słodkie, jest najprawdopodobniej spowodowane tym, że 90% społeczeństwa ma przerost tej kandydozy. Jest to nieuniknione, jest to spowodowane tym, że wszystkie produkty są przetworzone coraz mocniej. Tak naprawdę to, co kupujemy, nawet jeżeli wydaje się zdrowe, no to ciężko z tym zdrowiem jest i bardzo ciężko wyrównać ten poziom zakwaszenia. Nawet ja myślę, że będąc takim świrem i jedząc te wszystkie produkty, myślę, że zaraz znowu będę miał problem z tym zakwaszeniem, no i po prostu chyba trzeba będzie nauczyć się z tym żyć. Na dzień dzisiejszy jest dobrze, także nie wiem, co jeszcze powinienem wam powiedzieć. Czas ucieka, ale jak widzicie, jest to bardzo dużo materiału. Jeżeli macie w stosunku do okresu mojego leczenia jakieś pytania, zadawajcie te pytania, pytajcie. Ja niedługo wrzucę film, w którym opowiem o kontynuacji, właśnie o profilaktyce, o tym, co jadłem, jakie produkty zażywałem, o tym na przykład, czego nie jeść, broń Boże. Myślę, że może być ciekawie, także komentujcie, lajkujcie jak się podoba. Do usłyszenia następnym razem. Mam nadzieję, że nie zanudziliście się za bardzo. Do zobaczenia.